Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Motorola C115. Jest to bardzo wytrzymały telefon, bardzo prosty, nie posiada kolorowego wyświetlacza, bez kolorów i bardzo praktyczny. Telefon na tylnej ściance widzimy, posiada logo marki Motorola. Obok widzimy u samej góry, tutaj znajduje się antena zasięgu, tutaj była zaślepka, ale wyleciała. U samej góry znajdują się otwory na naszą smycz. Na boku gniazdo słuchawek, na samym dole gniazdo ładowania i otwór na nasz mikrofon. Zobaczymy sobie jeszcze pod baterią, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Bateria oryginalna, jeśli chcielibyście kupić taką baterię, to tak mniej więcej wygląda. Tu nie widzę jakichś dodatkowych opcji, informacji. Być może tutaj w języku angielskim się znajdują, to pokażę Wam bliżej, żebyście sobie odnaleźli. I tutaj bateria została wyprodukowana oczywiście w Chinach. I tu jest taki specjalny przycisk fajny, dzięki niemu tutaj bateria nasza wyskakuje. I pod baterią mamy oczywiście informacje o naszym telefonie. Dokładniejsze, telefon został wyprodukowany w Chinach, tak samo jak bateria. I tutaj model tego telefonu C115, e-mail naszego telefonu i tu jakaś wersja softu, jakieś inne numery seryjne. I teraz sobie telefon uruchomimy i zobaczymy tutaj podstawowego jego funkcje. Zobaczymy jego dźwięki, chyba najważniejsze w tym telefoniku, najciekawsze. Jak widzimy, telefon ma podświetlenie niebieskie i co ciekawe, jest on przeźroczysty. Granat przeźroczysty. Dość ciekawie to wygląda jak na tamte czasy. No, w tamtych czasach Motorola troszkę miała rynku, jeśli chodzi o rynek telefonii komórkowej i konkurowała właśnie z Sony Ericssonem, z Nokią. Teraz troszkę już blado, nie jest tak kolorowo. I widzimy menu, bardzo przejrzyste, bardzo proste wiadomości, spis telefonów, budzik, oczywiście najbardziej popularna i obowiązkowa funkcja w telefonach, styl dzwonka, ustawienia, ostatnie połączenie, gierki, moje, menu i więcej, i ustawienia. Tutaj więcej, może coś ciekawego będzie. Tak, oczywiście podstawowe funkcje, kalkulator, kurs wymiany, stoper, wybieranie ustalone, usługi operatora i wygaszacz ekranu. My sobie z tego spróbujemy wyjść i przechodzimy dalej, zobaczymy co jest ciekawego. Tu nie ma nic ciekawego, więcej ustawienia wiadomości i styl dzwonka. Poszukamy sobie naszych dzwonków, jakie tu są ciekawe dzwoneczki w tym telefonie i posłuchamy sobie ich. Gdzie się tutaj one znajdują? Dźwięk wiadomości. Tu pewnie w tych dźwiękach wiadomości muszą być. I tak, udało mi się znaleźć. I teraz sobie posłuchamy oryginalnych dźwięków, jakie tutaj zostały wybrane przez producenta Motorola.
I tyle dźwięków. Oczywiście telefon tutaj obsługuje monofonie. I teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefoniku. Ściągamy tę oklapkę, baterię, kartę SIM i oczywiście karty pamięci w telefonie nie ma, więc nie ściągamy i podwadzamy najlepiej tutaj z tej strony i tutaj po środku mniej więcej takim płaskim narzędziem plastikowym, najlepiej dość cienkim. Ja sobie tutaj już otworzyłem troszkę delikatnie moją obudowę, więc jak to Wam się uda zrobić, to jedziemy sobie dalej. Te nasze zacaski w tym telefonie są naprawdę bardzo tutaj silnie połączone wraz z tylną obudową. Naprawdę bardzo mocno trzymają, więc nie przestraszcie się, że coś uszkodziliście. One tak naprawdę wydają głośny odgłos, jak się je odłącza. O, i widzimy, że obudowa nam tutaj puściła jedna właśnie od naszego korpusiku. I teraz widzimy, tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubeczkę. Jedna śrubeczka jest tutaj, jak widzimy, zasłonięta. O, powiem szczerze, nie wiem, po co w ogóle ta izolacja tu jest, ale jak jest, to musi być. Sobie odkładamy ją na bok i teraz odkręcamy nasze śrubeczki. Są to śrubeczki gwiazdkowe w tym przypadku. Ale troszkę mniejsze jak te standardowe dla tych starszych Nokii. I odkładamy sobie te śrubeczki na bok. Jeszcze nie została całkowicie tutaj odkręcona. Są dość długie, więc troszkę się długo odkręca. Jeśli macie taki słabiutki śrubokręcik, taki jednorazowy, to będzie naprawdę Wam bardzo tu ciężko odkręcić. Chyba to jest niemożliwe tym śrubokręcikiem. A takim ciężkim to jest naprawdę bardzo dobrze i długim. I teraz sobie podwadzamy. Tu mamy jeden zaczask i tu jest drugi zaczask. Podwadzamy między tymi zaczaskami. Tutaj tu jest jeden i tu jest w tym miejscu drugi. Więc spróbujmy sobie podwadzić. To jest dość ciężko, ale myślę, że sobie jakoś musimy poradzić. Ja już sobie go podwadziłem, myślę, że Wy też. I teraz wyciągamy tą całą tej całość, te wszystkie nasze bebeszki z wnętrza tego korpusu. I tu na korpusiku widzimy tylko wibracje. Tu mamy jeszcze zasięg, który właśnie był w korpusiku. Ten zasięg podwadzamy tutaj w tym miejscu. I to samo robimy po drugiej stronie, ale teraz widzimy, że samoczynnie nam tutaj wypadł. I od razu sobie tu włożymy w korpus, żeby nam tutaj się nie pałętał. I tutaj na płycie głównej widzimy, znajduje się, tu jest kostka ładowania, kostka naszego tutaj złącza na nasze słuchawki, mikrofonik. Wszystko widzimy, że jest niestety spojone, zgrzewane z płytą główną, więc sobie nie poradzimy domowymi sposobami w domu. No ale oczywiście ten telefonik jest raczej nieopłacalny, by taki telefonik reperować we własnym zakresie. I teraz podwadzamy jeszcze nasz wyświetlacz. Tu jest rameczka. Tutaj z jednej i tutaj z drugiej strony. I tutaj to samo robimy po drugiej stronie. Podwadzamy te metalowe blaszki, metalową ramkę. No tutaj nam dość ciężko, nie chce zejść coś. I tutaj podwadzamy tą ramkę. I tutaj też po bokach.
z jednej i z drugiej strony. I widzimy, że tam całość nam już odeszła. Jak widzicie, w tym przypadku niestety, jeśli chodzi o wyświetlacz, musimy użyć naszej lutownicy. Na kolejne moje filmy z udziałem Nokii, Sonrisonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych modeli telefonów. Cześć!